Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj upieczymy ciasteczka z orzechami włoskimi i marmoladą. Zaczniemy od wykonania ciasta i tutaj będziemy potrzebowali 280 g mąki pszennej tortowej, 250 g masła lub margaryny, 110 g cukru, 2 żółtek jaj i 2 łyżek miodu. A dodatkowo będziemy potrzebowali 200 g orzechów włoskich już obranych, 2 białek jaj i marmolady lub drzemu. Bierzemy miskę i do miski dajemy masło lub margarynę i mikserem ubijamy na puszystą masę. Przyłóżmy się do tego. Jak masło zrobiło się już puszyste, dodajemy cukier, dalej ubijamy. Po połączeniu składników dodajemy miód. Mieszamy całością. Pora na żółtka i mąkę. Te dwa składniki wymieszamy już bez użycia miksera, a ręcznie. Zagniatając ciasto, ono będzie zmieniało konsystencję w międzyczasie. Ciasto, jak Państwo widzą, zrobi się zwarte. Będzie leciutko klejące. I takie ciasto odstawiamy na chwilę na bok. Teraz zajmiemy się pianą. Do miski dajemy 2 białka jaj, szczyptę soli i ubijamy. Niekoniecznie na sztywno. Po prostu ubijmy pianę. Jak Państwo widzą, piana się ubiła, ona nie jest na sztywno ubita i odstawiamy na chwileczkę na bok. A teraz zajmiemy się orzechami włoskimi, wkładamy je do blendera końcówką do siekania, nie do blendowania, bo nie chodzi nam o ubicie masła i siekamy je na drobno. Po posiekaniu wyglądają w ten sposób. Odstawiamy je na chwileczkę i zajmiemy się teraz robieniem konkretnie już ciasta. Mamy 3 elementy, czyli orzechy włoskie, pianę z białek i ciasto. Bierzemy troszeczkę ciasta, tak około 30 g i formujemy kulkę. Następnie spłaszczamy w dłoniach i obtaczamy w pianie. Nie będą na maksa obtoczone, ale dzięki obtaczaniu zyskają tą wilgotność, która pozwoli nam, że posiekane orzechy przykleją się ładnie do ciastka. Tak jak Państwo tu widzą. I w ten sposób będziemy postępować z każdym kolejnym ciastkiem. Nam wyszło około 24 sztuk. Po 12 na blachę właściwie. Czyli bierzemy kawałek ciasta, obtaczamy w pianie, obtaczamy w orzechach, odkładamy. I tak około 24 razy, jak powiem. Jak już wszystkie ciasteczka uformowaliśmy, wtedy robimy dziurki. Czyli paluszkiem wciskamy w środeczek dosyć mocno. Rozpychając lekko boki. To miejsce będzie nam potrzebne na drzem lub marmoladę. I tak kolejne razy. Pierwszą partię mamy przygotowaną. Drugą partię zrobiliśmy typowo pod wersję walentynek. Znaleźliśmy sobie foremkę serduszka. Odcisnęliśmy ją w środku. Jedno, drugie i kolejne.
Po przygotowaniu ciasteczek blachę wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza i pieczemy przez około 20 minut, używając grzałki góra i dół. Po upieczeniu wyjmujemy z piekarnika i odstawiamy na 3 minutki. Te 3 minutki są potrzebne, żeby ciasteczka z bardzo mięciutkich zrobiły się na tyle twarde, że można je przełożyć na kratkę do wystudzenia. Pierwsza blacha upieczona, do piekarnika kolejna blacha. A kiedy wszystkie ciasteczka się upieką, dokładamy marmoladę lub dżem w smaku, jak Państwo lubią. Jeżeli mamy wersję okrągłą, to po prostu łyżeczkami. Jeżeli mamy wersję z serduszkiem dla romantycznych na walentynki, proponuję przyłożyć się do tego i patyczkiem uformować ładnie serduszka z dżemu lub marmolady. Jeżeli Państwu film się podobał, proszę o lajki oraz subskrypcje. Ciasteczka są smaczne, kruche i zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.